W dniach 1-3 października byłem w Dublinie na konferencji International Fertilizers Industry Association, gdzie głównym obszarem jak gdyby zainteresowania tej konferencji był handel międzynarodowy oraz produkcja. W związku z tym bardzo istotne dla nas obszary. Poproszony zostałem przez pana Michela Prudhon, dyrektora właśnie tej części dotyczącej produkcji i handlu międzynarodowego w działalności IFY, o wygłoszenie prezentacji, która dotyczyć miała ostatnich zmian na przestrzeni ostatniego roku w sektorze nawozowym w Polsce. Pierwotnie zastanawiałem się, czy ten obszar akurat dotyczący tylko i wyłącznie Polski będzie interesujący dla uczestników tej konferencji, ponieważ wiedziałem o tym, że przyjadą na tą konferencję przedstawiciele różnych kontynentów, różnych firm z całego świata praktycznie. Ale ku mojemu zdziwieniu temat dotyczący właśnie sektora nawozowego w Polsce, głównie procesów prywatyzacji i konsolidacji, był istotnym tematem również dla uczestników z innych kontynentów. Miałem bardzo wiele pytań po tej prezentacji od kilkunastu, kilkudziesięciu osób, także dosyć długo udzielałem dodatkowych odpowiedzi na dodatkowe pytania. Było to dla mnie miłym zaskoczeniem. Myślę, że ta konferencja i to wystąpienie było istotne również z punktu widzenia podniesienia roli jak gdyby Puław na firmamencie międzynarodowym. Do tej pory uczestniczymy bardzo silnie w pracach i działaniach organizacji Fertilizers Europe, gdzie z racji tej, że nasz rynek jest głównie rynkiem europejskim, naturalnym jest jak gdyby uczestniczenie w pracach tejże organizacji. Natomiast w IFie tak nie do końca uczestniczyliśmy, poza tym, że jesteśmy członkiem od wielu lat, aktywnym, może mniej aktywnym, przepraszam, członkiem tejże organizacji. Korzystamy z wielu analiz, które ta organizacja robi i udostępnia właśnie swoim członkom. Tym razem było to bardziej aktywne uczestnictwo i tak jak wspomniałem wcześniej, bardzo myślę pozytywnie przyjęte zarówno przez IFE samą, jak i uczestników tejże konferencji. Wydaje mi się, że jest to bardzo ważny element, abyśmy jako Puławy też istnieli właśnie na tym firmamencie międzynarodowym, uczestniczyli w wielu projektach właśnie międzynarodowych, gdzie możemy się dzielić zarówno naszą wiedzą na temat sektora nawozowego, ale też korzystać z tej wiedzy, którą można w sposób bardzo szybki i łatwy i skuteczny przejąć od wyniku tych kontaktów właśnie ze światem międzynarodowym. Konferencja dotyczyła praktycznie dwóch takich obszarów. Pierwszy obszar to był praktycznie cały dzień poświęcony był na charakterystykę głównych rynków produktowych, czyli omawiane były prezentacje i wiadomości ze świata w odniesieniu do potasu, do fosforytów, przepraszam, jak również do nawozów azotowych, ale też duża część uwagi skupiona była na dostawach czy sorsowaniu gazu ziemnego, który jest naturalnym składnikiem do produkcji nawozów. I drugi dzień poświęcony był bardziej już takim rynkom geograficznym, czyli głównym rynkom europejskim. Tutaj akurat Polska znalazła się jako jeden z tych rynków. Przypomnę, że jesteśmy pod względem powierzchni rolnej trzecim rynkiem na terenie Europy, niedaleko za Niemcami i Francją. W związku z tym jest to bardzo istotny rynek polski, że tak powiem, dla przemysłu całego, nie tylko europejskiego, ale całego przemysłu nawozowego. W związku z tym też zainteresowanie uczestników tejże konferencji właśnie tym rynkiem polskim. I ten drugi dzień praktycznie też jak gdyby dał mi szansę, żeby zaprezentować te wszystkie rzeczy, które się dzieją ostatnio, zwłaszcza na terenie Polski, jeśli chodzi o między innymi konsolidację między Tarnowem a Puławami, chociaż tutaj nie mogłem zbyt wiele powiedzieć, poza tym, że zaznaczyłem mniej więcej w jakim miejscu procesu jesteśmy i jakie wyzwania są przed nami do końca roku, w okresie do końca roku.